Codzienniku i dzisiaj oczywiście, jak co dzień mam dla Ciebie 3 tematy. Po pierwsze, jak najbardziej, po pierwsze omówimy sobie 17 Mastercard of Camera. Przyznano nagrody wczoraj, więc chwileczkę o nich porozmawiamy. Po drugie, Jim Parsons i Mayim Bialik wracają jako Sheldon i Amy w finale Młodego Sheldona. O tym trzeba będzie również pomówić. A także, stało się, James Gunn pokazuje nam zdjęcia Davida Cornsweta jako Supermana, tak? Także o czym jak najbardziej pomówimy. A jeżeli chcesz być na bieżąco, to daj suba i włącz dzwonek z opcją wszystko, a ja nie przedłużam, tylko zaczynamy. I zaczniemy oczywiście od 17 festiwalu Mastercard of Camera. Jest to informacja nadesłana. W sobotę wieczorem poznaliśmy laureatów i laureatki nagród we wszystkich konkursach tegorocznej 17 edycji Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard of Camera. Przeczytam pokrótce, kto wygrał jakie nagrody. Konkurs główny, czyli wytyczanie drogi i krakowska nagroda filmowa Andrzeja Wajdy w wysokości $25,000 powędrowała do Lila Hala za film Power Ali. Rzeczywiście na Polsacie była pokazywana gala, bardzo, bardzo rzeczywiście ciekawa sprawa. Uzasadnienie: za przełamywanie społecznych i kulturowych tabu w odważny sposób, który prawdziwie wytycza drogę zarówno dla głównej bohaterki, jak i dla samej reżyserki. Rzeczywiście film jest bardzo mocny i bardzo się cieszę, że akurat ten film otrzymał nagrodę. Po drugie, konkurs polskich filmów fabularnych. Nagroda Dominiki Kulczyk i D-Flight w wysokości $100,000 dla filmu Imago w reżyserii Olgi Hajdas. Uzasadnienie: zwycięski film jest wstrząsający i podejmuje odważny, kreatywny wybór. Główna kreacja aktorska jest wybitna i kluczowa dla sukcesu filmu. Najlepszy film konkursu polskich filmów fabularnych Imago. Po trzecie, nagroda Female Voice. Nagroda w wysokości $50,000 ufundowana przez Bank BNP Paribas i Mastercard. Laureatką została Monika Sobień-Górska za scenariusz do filmu Lęk. W uzasadnieniu możemy poczytać, że ta nagroda została przyznana debiutującej scenarzystce, która wykreowała autentyczną i poruszającą relację między dwiema siostrami. Rzeczywiście scenariusz bardzo poważny, bardzo ciekawy. Nagroda dla najlepszej aktorki konkursu polskich filmów fabularnych, czyli partner nagrody Apart.pl i Albert Real, zegarek i 10,000 złotych. 5 złotych. 40 lat minęło jak jeden dzień, już bliżej jest niż dalej, już o tym wiesz. Dziękuję bardzo, inżynierze Karwowski, za donate'a. Żółwik i piąteczka dla Ciebie. Wracamy do festiwalu filmowego. Nagroda dla najlepszej aktorki konkursu trafiła do tym razem 2 pań. Laureatki to Magdalena Cielecka i Marta Nieradkiewicz za rolę w filmie Lęk. Proszę bardzo, dalej. Nagrody dla najlepszego aktora konkursu polskich filmów fabularnych, partner nagrody Real Me, nagroda rzeczowa i 10,000 złotych. Laureatem został Jakub Zając za rolę w filmie Horror Story. Bardzo, bardzo dobrze. No i jeszcze jest nagroda Mastercard Rising Star, czyli wschodząca gwiazda, można było powiedzieć. Najlepszy debiut aktorski w filmie pełnometrażowym, partner nagrody Mastercard, nagroda 10,000 złotych i laureatką została Magdalena Dwurzyńska za rolę w filmie Błazny. Uzasadnienie: zwycięska kreacja aktorska jest złożona i bardzo przekonująca. Nagrodę Mastercard Rising Star przyznano została aktorce grającej aktorkę, która ma przed sobą wielką przyszłość. No, zobaczymy, jak to rzeczywiście ta przyszłość będzie wyglądała. Nagroda publiczności, partner nagrody Bank BNP Paribas, 10,000 złotych dla filmu Lęk w reżyserii Sławomira Fabickiego. Nagroda Fipreszci, laureat Tyle co nic, reżyseria Grzegorz Dębowski. Uzasadnienie: za uniwersalne przesłanie pełne empatii, spojrzenia na problemy polskiej wsi, z którymi mogą utożsamiać się widzowie na całym świecie. No i rzeczywiście jest to bardzo fajna sprawa. Nagroda Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych KIPA. Laureaci Piotr Grawender oraz Maciej Hamela za produkcję filmu Skąd dokąd. Wartość nagrody wynosi 45,000 złotych, a jej fundatorami są Wales Productions, Kancelaria Prawna Przybycki i Partnerzy oraz Zarząd KIPA. I to są rzeczywiście wszystkie nagrody. I jeszcze jest wyróżnienie. Kapituła postanowiła wyróżnić Marię Kraus za produkcję filmu Twarze Agaty. I 63 sekundy, czyli krótki metraż, domyślam się, bardzo krótki metraż. Laureaci: nagroda główna, pierwsze miejsce 10,000 złotych. Aleksandra Szelong za film Samotność. Tutaj oczywiście są linki, można na YouTubie w ogóle wklepać te filmy i obejrzeć. Drugie miejsce 2,000 złotych. Rafał Cieszyński za film Pomoc na dłoń. I trzecie miejsce 1,000 złotych. Milena Sikora za film Zupa. Ja chciałem tylko zwrócić jeszcze jedną uwagę i teraz już nie będę wymieniał sponsora, bo nie chcę
im robić antyreklamę, aczkolwiek należałoby się. Każda oczywiście nagroda miała swojego sponsora, tak? Na tym polega rzeczywiście ten festiwal między innymi. No i w jednym momencie wszedł facet, który powiedzmy tam reprezentuje sponsora w garniturze, adidasach, koszulka, włosy na żelu do tyłu i złoty łańcuch. Może to nie jest rzeczywiście w moim wypadku, bo ja jestem facetem, który nosi tę samą fryzurę od 20 lat. Może nie powinienem się czepiać wyglądu, ale jeżeli mamy festiwal kulturalny, no to naprawdę złoty łańcuch, włosy na żelu. Rzeczywiście niekoniecznie to wyglądało zawodowo, no ale tak się niestety złożyło i tak to jakoś wyszło. Dobra, lecimy dalej, bo tematów jeszcze zostało kilka. Jim Parsons i Mayim Bialik wracają jako Sheldon i Amy w finale Młodego Sheldona, podaje nam The Hollywood Reporter. Jim Parsons i Mayim Bialik wracają jako Sheldon Cooper i Amy Farrah Fowler. Para aktorów powtórzy swoje ikoniczne role z sitcomu Teoria Wielkiego Podrywu w finale serialu Młody Sheldon. Zobaczcie pierwsze zdjęcia, proszę bardzo, już pokazuję zdjęcia. Sprawdzałem, tak patrzyłem, nie wyglądają one jak mieszkanie, w którym do tej pory się znajdowali, więc domyślam się, że minęło wiele lat. Amy i Sheldon mają już swoje dzieciaki i wyprowadzili się, a to jest gabinet, umówmy się, że gabinet Sheldona, w którym on tutaj pracuje, bo na ścianie mamy mnóstwo nagród, domyślam się zarówno jego, jak i jej. No, zobaczymy, czy Sheldon na to by pozwolił. Jim Parsons i Mayim Bialik po raz ostatni wystąpili jako Sheldon i Amy w maju 2019 roku w finałowym odcinku Teorii Wielkiego Podrywu. Świetny serial, naprawdę polecam, jeżeli lubisz dobre komedie. Nie znamy szczegółów ich powrotu w finale Młodego Sheldona, który opowiada o dziecięcych latach tytułowego bohatera. Młody Sheldon zawiera szereg nawiązań do teorii, ale dotychczas gwiazdy pierwowzoru, czyli Kelly Cuoco wcielająca się w Penny, Simon Halberg jako Howard i sama Bialik pojawili się jedynie w charakterze narratorów. Więcej nie było ich widać. Młody Sheldon dobiega końca 16 maja, wtedy zostanie wyemitowany ostatni odcinek. Przepraszam bardzo. W przygotowaniu jest już tak zwany spin-off serialu Młody Sheldon, który już jest tak zwanym spin-offem Teorii Wielkiego Podrywu, czyli będzie kolejny odnośnik i jego bohaterami będą Georgie Cooper Jr., czyli starszy brat Sheldona i jego narzeczona Mandy McAllister. W postacie wcielą się Montana Jordan i Emily Osment, więc rzeczywiście twórcy oryginału dokładnie wiedzą, że czują pismo nosem, trzeba robić kasiorę. Włoska firma Monna Casucci i Szmal musi się zgadzać, więc tak to akurat jakoś im wyszło. No okej, w porządku, skoro chcą. Ja jestem fanem Teorii Wielkiego Podrywu, jeżeli chodzi o Młodego Sheldona, no to już tak nie za bardzo. No i trzeci temat, który mamy dzisiaj, to pojawia się oto nowy Superman. James Gunn ujawnia David Cornsweet w kostiumie. Oczywiście jest to artykuł Variety. Koniec czekania. James Gunn wreszcie zaspokoił ciekawość wszystkich, którzy zachodzili w głowę, jak będzie wyglądał David Cornsweet jako Superman. Reżyser widowiska Superman opublikował na Instagramie pierwsze oficjalne zdjęcie aktora w roli człowieka ze stali. I jak oceniasz jego kostium? Proszę bardzo, to jest zdjęcie, troszeczkę powiększymy. Tutaj widzimy, że Clark Kent się ubiera się w strój Supermana. Tutaj mamy jakiś teoretycznie to wygląda jak laser, ale biorąc pod uwagę tę bańkę tutaj, to również dobrze może być jak wejście w nadprzestrzeń czy coś takiego. No zobaczymy, co się będzie działo. Przygotujcie się, napisał James Gunn na Instagramie, opatrując swój wpis hashtagiem Superman i datą premiery 11 lipca 25. No czyli jeszcze roczek z małym okładem trzeba będzie poczekać. Reżyser wyjaśnił też w serwisie Threads, że zdjęcie zostało zrobione na planie. Jego autorką jest Jess Miglio i nie zostało poddane obróbce. Wszystko, co na nim widzimy, znajdowało się, jak napisał Gunn, w oku kamery. Proszę bardzo, więc tutaj teoretycznie to może być, zapomniałem w tym momencie, jak się nazywa ta technologia rzutowania rzutowania wszelkiego rodzaju dekoracji na plan. Oni to mają jakąś swoją nazwę na to. O czym opowie Superman? Premiera Supermana zapowiedziana jest, jak już mówiłem, lipiec 25. Będzie to pierwszy film, ale nie pierwsza produkcja nowego uniwersum DC tworzonego przez Jamesa Gunna i Petera Safrana. Pierwsza faza nosi tytuł Gods and Monsters, czyli Bogowie i Potwory. Choć Gunn jest aktywny w mediach społecznościowych i sporo mówi o filmie, to jednak w sumie tak naprawdę niewiele wiemy o fabule. Podobno w tej wersji opowieści o Człowieku ze Stali zobaczymy świat, w którym wszyscy są przyzwyczajeni do widoku superbohaterów, którzy zrzeszeni są w grupie zwanej Authority. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja akurat wierzę w Jamesa Gunna i mam nadzieję, że zrobi dobre kino. Będzie to rzeczywiście ciekawa produkcja i coś ciekawego w końcu nam dadzą. No nie tylko rzeczywiście
po raz wtóry odgrzewany kotlet, no ale mam nadzieję, że DC jak najbardziej pokaże klasę i powie, to jeszcze nie było ostatnie zdanie. A z mojej strony to wszystko, dziękuję bardzo i widzimy